Cześć Wam, z tej strony Rafał Barans, szukając przygody.pl i dzisiaj mam dla Was specjalny odcinek o tym, jak wygląda obecnie sytuacja na Filipinach. Wyjaśnię Wam, kiedy ewentualnie turyści mogą wrócić, no i jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Zapraszam. Okej, a więc słuchajcie, no nagrywam ten odcinek specjalnie dla Was, ponieważ w ciągu ostatniego tygodnia dostałem naprawdę bardzo dużo zapytań o tym, szczególnie o tym, kiedy turyści będą w stanie wrócić na Filipiny i jak rząd filipiński do tego podchodzi. Więc w dzisiejszym odcinku zebrałem te wszystkie informacje i chcę Wam je po prostu przedstawić. Ale zanim zaczniemy, zapraszam Was na filmik z GoPro, który pokazuje, jak tutaj dojechałem. Jestem znowu w Chosen Cafe, więc lubicie to miejsce. Zobaczcie, jak ta podróż wyglądała. Mam nadzieję, że to Wam się podobało, że lubicie tego interwały z podróży. Jeżeli tak, zostawcie komentarz pod spodem, a będę więcej takich rzeczy po prostu robił. Na dzień 25 maja, 4 po południu, tak jak zresztą codziennie o 4 po południu, Departament Zdrowia na Filipinach publikuje statystyki związane z koronawirusem. Ma to za zadanie pokazanie, ile przypadków przybywa dziennie, ile śmierci, no ile jest osób wyleczonych. Więc na dzień 25 maja, czyli dosłownie wczoraj, jest około 14 000 przypadków, dziennie około 5 zgonów i około 300-350 wyleczeń w ciągu dnia. Więc statystyki nie są złe. Jeżeli porównamy to do krajów azjatyckich czy do krajów europejskich, gdzie tak naprawdę jest dużo więcej tego, to nie wygląda źle. Natomiast no, jest jak jest, bo rząd filipiński podchodzi do tego bardzo restrykcyjnie. Oficjalna informacja Biura Imigracyjnego na Filipinach mówi o tym, że od 22 marca nie są wydawane wizy dla obcokrajowców na Filipiny. Bez znaczenia, jakie to są wizy, czy to są pracownicze, czy to są wizy turystyczne, które tak naprawdę Was najbardziej interesują. Nie są one wydawane. Czyli w tym momencie nikt tak naprawdę z zewnątrz kraju, kto nie jest związany w jakimś stopniu z Filipinami, nie jest w stanie przylecieć na Filipiny. Ta informacja jest od 22 marca, tak jak wspomniałem, i na dzień dzisiejszy nie ma żadnej nowej informacji, kiedy to zostanie przywrócone.
Z tego, co też oni podali, wiadomo jest, że na Filipiny w tym momencie mogą powrócić wszyscy oczywiście obywatele Filipin. Osoby, które mają rodzinę na Filipinach, czyli przykładowo, jeżeli podejrzewam, ja bym był w Europie, a Christine, moja żona z Emilią byliby tutaj, ja bym był w stanie wrócić. Oczywiście ciężko by mi było znaleźć lot, ale na pewno jakimś sposobem, którymś lotem bym był w stanie wrócić, bo po prostu by mi to umożliwili. Mogą też oczywiście wrócić całe rodziny filipińskie, czy mieszane rodziny z zagranicy. I mogą powrócić i mogą w zasadzie przylecieć na Filipiny wszystkie osoby związane z różnego rodzaju ambasadami, czyli pracownicy dyplomatyczni. Tylko i wyłącznie te osoby mogą w tym momencie wlecieć na Filipiny. Jeżeli już mówimy o tym, warto też wspomnieć, kto może opuścić w tym momencie Filipiny. A mianowicie każdy obcokrajowiec, który ma potwierdzony bilet, który ma się odbyć. Każdy Filipińczyk, który ma potwierdzony adres zameldowania poza Filipinami, czyli po prostu chce wrócić do swojego domu albo wrócić do pracy. I wszyscy pracownicy zagraniczni filipińscy, jeżeli mają potwierdzenie to, że pracodawca ich potrzebuje w ich miejscu zamieszkania, czy też tam, gdzie po prostu pracują, mogą lecieć do tego kraju. Ale to jest co ciekawe, od 22 marca informacja jest podana, że jest to z wyłączeniem Iranu i Włoch. Jeżeli chodzi o obcokrajowców, którzy próbują opuścić Filipiny, no powiem wam szczerze, że nie jest to proste. Ponieważ ci obcokrajowcy, jak już wiecie, były różne loty organizowane dla nich. Natomiast ci, którzy postanowili pozostać troszeczkę dłużej, no mają teraz jeszcze bardziej utrudnioną sytuację, ponieważ tych lotów jest jeszcze mniej. One już nie są organizowane przez ambasady różnych narodowości. Nie ma też biletów, nie ma też lotów łączonych, że na przykład jeden lot jest do Europy, bo to już wszystko po prostu zostało, można powiedzieć, ten projekt został zamknięty. Natomiast jeżeli są obcokrajowcy, którzy dalej chcą opuścić Filipiny, muszą mieć kilka dokumentów, a mianowicie muszą mieć potwierdzenie biletu lotniczego, który się odbędzie, muszą mieć potwierdzenie adresu zamieszkania w Manili albo w Cebu, czyli to jest rezerwacja hotelowa, która jest potwierdzona, ale też potrzebują dokumenty z lokalnej wyspy. Przeważnie jest to certyfikat tego, że jest się osobą zdrową, nie ma się gorączki i tak dalej, to każda placówka medyczna to wydaje. Oraz certyfikat, co też jest taką nowością, który potwierdza to, że osoba ta wyjeżdża z regionu, gdzie nie wykryto koronawirusa. Te podobno dokumenty nie jest ciężko otrzymać, no ale ciężko jest to wszystko w jednym czasie zorganizować, dlatego turyści mają utrudniony wyjazd. Ci, którzy jeszcze oczywiście zostali. Natomiast też wiem o tym, że chyba w dniu dzisiejszym, co jest 26 maja, dzisiaj jest zorganizowana taka ostatnia, jakby można powiedzieć, ucieczka z wyspy Siquijor i 20 obcokrajowców w tym momencie jest na promie do Dumaguete, a z Dumaguete będą mieli prom, taki 24-godzinny, który się nazywa ToGo, takiej firmy, i on płynie bezpośrednio do Manili. Więc tam tym się tak naprawdę dostaną do stolicy i mają już loty swoje zatwierdzone, którymi się dostaną do swoich krajów. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy sytuacja naprawdę nie wygląda za ciekawie, ponieważ jeżeli pomyślimy o tym, że w zeszłym roku, w 2019 na Filipiny odwiedziło około 8,5 miliona turystów z całego świata, i w tym roku w zasadzie od początku marca loty już częściowo były anulowane z różnych regionów, szczególnie z Chin i z Azji, gdzie no akurat był największy przypływ tych turystów, no to w tym momencie oni naprawdę mają duże problemy. Też z tych informacji, które wiem od znajomych, od różnych innych inwestorów tutaj, no sytuacja jest o tyle tragiczna, że część z nich po prostu całkowicie zaczyna rezygnować z biznesów. Dlaczego? No, jeżeli ktoś zainwestował wszystkie swoje pieniądze, jakie miał oszczędności, i to jeszcze było rok temu, czy pół roku temu, co jeszcze gorzej, to w tym momencie od 3 miesięcy praktycznie nie ma żadnego przychodu. To jest naprawdę problematyczna sytuacja dla nich i dużo miejsc już zostało zamkniętych. Część z tych miejsc, nawet jeżeli chodzi o Siquijor czy Dumaguete, z tego co widziałem na internecie, one już są po prostu wystawione na sprzedaż. Też bardzo dużo domów prywatnych się wystawiło na sprzedaż, ponieważ obcokrajowcy nie wiedzieli za bardzo co robić i część z nich wróciła do Australii, część z nich wróciła do Europy.
Jeżeli chodzi o lokalną społeczność, to sytuacja też nie jest ciekawa. To w zależności od tego, gdzie oni mieszkają. W dużych miastach problem jest o tyle większy, że wszystko tam jest za pieniądze. Może sobie z tego sprawy nie zdajecie, no ale na przykład na małych wioskach, na małych wyspach, tutaj jest bardzo dużo farmerów, tutaj jest bardzo dużo osób, które coś tam uprawiają albo czymś się w stanie są wymienić, więc jeżeli o tyle w dużym mieście za wszystko oni muszą płacić, no to na małej wyspie oni są w stanie iść do ogrodu i coś zebrać, coś zawsze znajdą i zawsze będą z czegoś zadowoleni, bo coś będzie do jedzenia. Teraz też Filipińczycy, rząd filipiński dał pieniądze w zasadzie wszystkim Filipińczykom, którzy stracili pracę. To jest takie dofinansowanie bezzwrotne w wysokości 5000 peso albo 6000 peso, w zależności, która organizacja to płaciła. To też są różne stawki. I też 2 albo 3 razy już Filipińczycy dostawali właśnie różnego rodzaju paczki z ryżem, z puszkami, z tuńczykiem, czy z jakimiś innymi tam dodatkami, po prostu takimi podstawowymi, tanimi, żeby pomóc w każdej rodzinie. Na Filipinach też jest tego typu problem, że nikt się tak za bardzo nie liczy z lokalną społecznością. Wszystkie te informacje, wszystko to, co się dzieje, no to wychodzi od rządu i oni tak naprawdę no nie interesują się z głosami ludźmi, więc dla nich turystyka nie jest jakoś taka bardzo ważna, przynajmniej tak to na dzień dzisiejszy wygląda, ale i też oni nie podali jeszcze żadnych konkretnych informacji, kiedy jakiekolwiek loty zostaną odblokowane. Dużo plotek chodzi na dzień dzisiejszy, że od 1 czerwca ma być totalne zluzowanie i mają się zacząć odbywać loty krajowe, ale też loty międzynarodowe. Ta informacja nie jest nigdzie potwierdzona. Jest dzisiaj 26 maja i do godziny, do południa nie dowiedziałem się o żadnej potwierdzonej informacji. Szukałem takich informacji, ale tak jak mówię, to nie jest nigdzie potwierdzone. I teraz kolejna kwestia. Kolejna kwestia jest taka, że zadajecie bardzo dużo pytań odnośnie tego, kiedy Filipiny się odblokują. Nikt na Filipinach w tym momencie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo takich oficjalnych informacji nie ma. Każdy może gdybać na ten temat i są nawet plotki, że podobno ruch międzynarodowy dla turystyki zostanie zablokowany do końca tego roku, co osobiście uważam, że raczej no się nie stanie, że będzie to wcześniej wszystko odblokowane, ale już Wam mogę powiedzieć, że jeżeli próbujecie kupić bilety i są one niby dostępne online, to wstrzymajcie się z tym jeszcze, bo najważniejsze jest to, żeby Immigration Office na Filipinach wydało oficjalne orzeczenie, że oni pozwalają na wydawanie wiz turystycznych, bo jeżeli nawet będziecie mieli lot wykupiony, ale Immigration Office nie przyzna Wam wizy, to nie jesteście w stanie wlecieć na Filipiny. I o tym trzeba pamiętać. Dlatego uważam, że nie kupujcie biletów na ten moment, bo nie wiadomo co będzie. Najprawdopodobniej te loty i tak zostaną odwołane i wtedy tylko i wyłącznie będziecie mieli problem, bo znowu czekanie na zwrot tych pieniędzy to jest pewnie kolejne kilka miesięcy, zanim linie lotnicze Wam po prostu je zwrócą. Więc uspokójcie się, na pewno będzie dobrze, bo wszystko idzie w dobrym kierunku i nie ma się czym martwić, ale po prostu nie panikujcie też i nie kupujcie biletów w pierwszej kolejności. Poczekajcie chwileczkę, aż wszystko się unormuje. I tym miłym akcentem będę się z Wami żegnał już, ale mam dla Was pytanie. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje sprawdzone odnośnie Filipin, zostawcie je w komentarzu. Sam jestem ciekawy, czy dotarłem do wszystkich źródeł informacji, czy tylko do części. Sprawdzałem to jeszcze wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, no nic nowego nie wypłynęło. Więc jeżeli macie coś nowego, bo ten filmik pewnie będzie przez dłuższy czas dostępny, to dodajcie to w komentarzach. Ja udostępnię te linki i też jestem ciekawy, bo może czegoś się od Was dowiem, o czym ja nie wiedziałem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.